Witam Was bardzo serdecznie na kanale Wow Handmade and Crafts. Ja jestem Aga Monia i dzisiaj przybywam do Was z nowym projektem. Jest to sweterek, który mam na sobie, sweterek, który możecie zobaczyć na wielu kanałach, ale moja propozycja na dziś jest dla osób początkujących, które chcą zrobić po pierwsze swoją rzecz pierwszy raz w życiu, a po drugie będą chciały się od razu czegoś nauczyć. Sweterek jest robiony reglanem, bezszwowo i w mojej opinii jest to wersja dużo prostsza niż zszywane 4 kwadraty, ponieważ nie trzeba się męczyć z igłą lub szydełkiem. No a po drugie, robiąc sweter w jedną stronę, możecie w bardzo łatwy sposób wpleść w te oczka, tutaj w tą siateczkę, dowolną aplikację, robiąc ją cały czas od prawej do lewej, bo szydełkujemy w lewą stronę oczywiście. Dzisiaj wstęp jest krótki. Ja tylko powiem, że ten sweterek macie w 2 opcjach co najmniej, generalnie w kilku. Ja tutaj mam wersję, czyli prototyp, którą widzieliście na rolce. Tutaj mam już wersję skorygowaną, którą będziemy robić razem, a za mną Zuzia prezentuje właśnie crop top, który w tej chwili jest bardzo modny wśród młodzieży, także mam nadzieję, że jeżeli nie będziecie robić dla siebie, to możecie zrobić też taki sweterek właśnie dla kogoś, kto go bardzo potrzebuje. Robi się bardzo szybko, a to jest przecież najważniejsze. Także więcej szczegółów dalej. Serdecznie Was zapraszam do oglądania i do wspierania kanału. Trzymajcie się, pa! Sweterek, który widzieliście na filmie, jest prototypem i jest to właśnie ten sweter, który teraz Wam tutaj pokazuję. Jest on zaczęty od podstawy pod szyją, wykonanej z łańcuszka, obrobionego później słupkami w ilości 72 oczek. Natomiast sweter, który będziemy robić razem, ze względu na to, że nie wszyscy może lubią mieć taki wysoko pod szyją sweter, zwłaszcza jeżeli jest to siateczka, może będziecie chcieli mieć luźniejszy, więc w przypadku tej drugiej wersji, czyli tej poprawionej, zeszłam o rząd niżej i zrobiłam, jak możecie tutaj sobie właśnie ładnie zobaczyć, taką szerszą łódeczkę, zaczynając od 88 oczek. Tutaj wybór zostawiam Wam. Ja za chwilę to wszystko wyjaśnię szczegółowo przy pomocy rysunku. Możecie zrobić właśnie zaczynając od 72 bądź od 88 oczek. No i dalej sprawa jest naprawdę banalna, bo podążamy już za słupkami, które układają się w takie okienka, ale to już będzie wyjaśnione właśnie na filmie. Jak już mówiłam, zaczynamy od łańcuszka zamkniętego w okrąg z 72 oczek bądź z 88 w przypadku łódeczki. Jeżeli chodzi o tą węższą opcję, to z niej mamy w przeliczeniu na przód i na tył po 13 okienek, czyli tych takich kwadracików, i po 5 na rękawy. Jeżeli zejdziemy tak jakby o poziom niżej, tak naprawdę w szerokości swetra nic nam się nie zmienia w jego konstrukcji, w jego budowie. Po prostu zaczynamy od 15 okienek na przód i tył oraz 7 na rękawy. Także jeżeli chcecie zrobić sobie dowolną opcję, no tak naprawdę nic nam się nie zmieni, jeżeli chodzi o konstrukcję i wielkość tego swetra. Swetry, które tutaj widzicie, to jest rozmiar 42-44, czyli obwód tutaj od pachy do pachy mierzony na płasko to 60 do 62-3 cm, czyli 120
do 130 cm na obwodzie, ale to, jak duży Wasz sweter ma być, to zależy od tego, ile rzędów w dół przerobicie. I tak, tutaj mam jeszcze trzeci egzemplarz, który nałożę na te, które widać. Mam nadzieję, że się zmieszczę w kadrze. Tutaj mam sweterek, który jest mniejszy. On ma w obwodzie 100 cm, ponieważ jest zrobiony z 9 rzędów w dół i na wysokości 9 rzędu jest już zamknięty, jeżeli chodzi o korpus i rękawy, i jest przerobiony tylko jeden rząd w dół plus listwa wykańczająca, ponieważ jest to crop top. Może ja zdejmę te swetry, żeby Wam to pokazać. Jest to crop top, bardzo, bardzo crop, z długimi rękawami robionymi na prosto i jego konstrukcja to jest dokładnie ten sweter, który będziemy przerabiać razem. Tutaj wychodzimy od 88 oczek. I teraz taka moja sugestia wynikająca z wyliczeń dla szydełka numer 5. Słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić właśnie sweter w rozmiarze S, robicie 9 bądź 10 rzędów w dół, dla rozmiaru M 11, dla L-ki 12 i 13 rzędów w dół dla XL-ki, zanim zamkniemy nasz korpus. Tutaj dokładnie jest tych rzędów 12, jeżeli chodzi o ten sweter. Tutaj można to policzyć właśnie po ilości tych reglanów. I to jest dokładnie ta sama konstrukcja w przypadku każdego rozmiaru. Należy jednak pamiętać, że jeżeli powiększamy rozmiar ilością rzędów w dół, to również musimy wziąć pod uwagę fakt, że rozszerza nam się rękaw. I tak jak tutaj w przypadku crop topu, ten rękaw jest tutaj no taki w modzie, nie jest on zbyt wąski, ale też nie jest zbyt szeroki, no to tutaj już ten rękaw jest dużo szerszy. Jak go odwinę, to zobaczcie, tu mam rękaw z crop topu, a tu mam rękaw. I teraz, żeby go zmniejszyć, bo w konstrukcji przy większych rozmiarach jednak lepiej, żeby ten rękaw nam troszeczkę schodził, zwłaszcza jeżeli jesteśmy więksi rozmiarowo, ale niżsi, to szerokie rękawy nam nie służą, więc tutaj mamy zwężenie przez redukcję, którą pokażę Wam również w kolejnej części filmu, kiedy będziemy robili rękaw. To, co musicie potrafić, jeżeli chodzi o ten sweter, to słupki wydłużone i oczka ścisłe. Sweterek jest robiony za pomocą 2 szydełek. Szydełko numer 5, którym zaczynamy robić rand od góry i przerabiamy cały sweter, a szydełko numer 4 jest nam potrzebne do wykończenia rękawów, po to, żeby tutaj nam to nie falowało, tylko trzymało się kupy. One i tak na końcach będą dosyć dzwonkowate. No i to, co jeszcze będzie Wam potrzebne, jeżeli chodzi o osoby początkujące, to na pewno markery, takie, które można przepinać. Mogą to być też agrafki, nitki, mogą być problematyczne, no ale jak ktoś nie ma, to może użyć nawet spinek do włosów. Dobre nożyczki i to by było na tyle, a w tej chwili przechodzimy do omówienia włóczki. Jeżeli chodzi o włóczkę,
to na mój sweterek zużyłam 315 gramów takiej włóczki komponowanej, którą możecie, jeżeli chcecie, kupić u artystki Hani Kutnickiej na hasło Medmex. Zrobi Wam podobną, bo te motki mają u mnie już chyba 2 lata. Motki od Hani Kutnickiej mają u mnie specjalne miejsce i zawsze czekają na specjalne pomysły. Taki jeden motek, może mniejszy od tego, bo tutaj na pewno trochę zostanie. Jeżeli Hania będzie miała trochę większe, to też się nie martwcie, bo można z nich zrobić bardzo fajną opaskę albo czapkę. To jest akrylowa wełna, możecie poprosić też o dodatek wełny. Grubość, która tutaj jest, zaraz Wam pokażę. Właśnie na szydełko 5, ale nie za gruba, to ma być luźno. A jeżeli nie chcecie kupować takiej włóczki i macie jakieś tam swoje zapasy, to możecie wziąć w 2 lub w 3 nitki jakąś taką cieniznę. Ja mam tutaj dla przykładu Alize Angora Gold Batik i tutaj mamy na przykład w 100 gramach 550 metrów i tutaj jak weźmiemy koniec i początek, złożymy to we 2 nitki, to będziemy mieli grubość identyczną. I jak ktoś chce, to może zrobić sobie grubszą, ale nie polecam, zobaczcie, bo to i tak wyjdzie taki dosyć okraśny splot. Także możecie zrobić z bawełny, z akrylobawełny, z akrylu. Możecie zrobić też z jakiejś wełny, na przykład Fabel Dropsa. Tutaj mam taką grubszą bawełnę skręcaną. Ona nie do końca jest merceryzowana, jest taka trochę bardziej tępa i jest właśnie fajna na takie większe projekty. Katania Denim Schachenmayera i Katania Original. Bardzo fajne kolory ma. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić taką bluzkę z bawełny na przykład i też będzie ok. Tutaj też można zrobić trochę mniejszym szydełkiem, jeżeli chcemy mniejszy rozmiar. No i generalnie wszystko to, co macie gdzieś tam pod łóżkami, w szafach, za szafami i w przysłowiowej piwnicy, ukryte 303 motki, jakieś cienizny, czyli 300 gramów, albo tak jak tutaj 2 takie motki, to pewnie z 1,5 Wam pójdzie na taki sweter. Także zapraszam do dziergania, bo możecie po raz kolejny właśnie wykorzystać swoje zapasy. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, kliknąć lajka, jeżeli uważasz, że moje treści są dla Ciebie przydatne, a także zostawić po sobie ślad w postaci komentarza. Niezmiernie miło mi będzie, jeśli nie zapomnisz oznaczyć mojego kanału, chwaląc się swoją nową kreacją na jakiejś grupie lub swoim własnym fanpage'u. Pamiętajcie, że ten kanał, jak i wszystkie inne, tworzymy razem. Naszą przygodę ze sweterkiem zaczynamy od nabrania 72 bądź 88 oczek. Robimy sobie pętelkę. Wkładamy szydełko i nabieramy oczka. Po drodze, żeby nam się nie odwrócił łańcuszek, zdejmujemy te nasze oczka i składamy łańcuszek na pół. Wkładamy w pierwsze oczko i w to robocze i zabezpieczając sobie palcem robimy dalej 11, 12, 13, 14. Jest to metoda właśnie, żeby potem na okrągło złączyć tak, żeby nam się łańcuszek nie odwrócił. Kiedy mamy nabraną odpowiednią ilość oczek, czyli 72 bądź 88,
zamykamy oczkiem ścisłym, czyli przeciągamy przez pierwsze oczko łańcuszka i przez ostatnie nitkę. Na raz robimy 2 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę i zaczynamy wyrabianie naszego łańcuszka tutaj od pierwszego, zaraz przy tym oczku, od pierwszego bębenka pod jedną nitkę. Słuchajcie, właśnie tutaj jak macie te plecki, ten splot taki łańcuszkowy, to kładziemy go na palcu, na plecach i będziemy się wbijać pod każdy tutaj ten taki garbik. Pierwszy jest dosyć słabo widoczny, bo trochę się zacisnął, ale to nic, poradzimy sobie. Przeciągamy nitkę, robimy raz i 2 i mamy słupek. Robimy je dość ciasno, można też użyć szydełka 4,5 i w ten sposób przerabiamy słupki na całej długości naszego łańcuszka, oczywiście odliczając 72 lub 88. Kiedy dobrniemy do końca, łączymy końcowy słupek z pierwszym, tutaj wbijając się w raz, 2, trzecie oczko prawie nad tym drugim słupkiem. Przekładamy szydełko, przekładamy nitkę przez oczko tego słupka i przez oczko naszego ostatniego słupka. To się nazywa oczko ścisłe i takim oczkiem ścisłym będziemy zamykali każdy kolejny rząd. W tej chwili przystępujemy do przerobienia rzędu pierwszego, ale jest to rząd roboczy. Później przejdźcie jeszcze do rzędu drugiego, bo niektórzy z Was mogą chcieć wyprzedzić i później im nie wyjdzie. Także najpierw pierwszy rząd trochę inaczej i później od drugiego rzędu będziecie przerabiać kolejne w identyczny sposób. Także w tej chwili robimy raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Przechodzimy szydełkiem dokładnie przez to samo oczko, gdzie zamykaliśmy rząd. Przeciągamy nitkę i robimy słupek wydłużony, czyli nie na 2, a na 3. W tej chwili, może tego akurat tak nie widać, ale mam tutaj 3 nitki na swoim szydełku i przechodzę na raz przez pierwszą, pobieram na 2 przez drugą i na 3 zamykam ten słupek. Zobaczcie, taki długaśny. Oczko łańcuszka rozdzielam, pobieram nitkę. Tutaj mamy tak jakby taką fałkę. To jest pierwszy nasz reglan i możemy go sobie w tym momencie zaznaczyć markerem. Takie do przepinania otwarte są do tego najlepsze. Dostaniecie w każdym jednym sklepie internetowym. Pomijamy kolejny słupek poniższego rzędu i po tym oczku łańcuszka w następnym robimy znowu słupek wydłużony. 3 oczko łańcuszka i pomijamy i tak w co drugim przerabiamy. Raz, 2, 3. Przerabiamy 5 takich okienek dla sweterka z 72 oczek i 7 takich okienek dla sweterka z 88 oczek. No to spójrzcie, ja mam teraz tych okienek tutaj 7, nie licząc tej pierwszej fałki, w której jest właśnie marker. Po przerobieniu 5 lub 7 okienek, one są tutaj naszym barkiem, naszym ramieniem, czyli to będzie część rękawa. Robimy oczko łańcuszka
i przerabiamy kolejny słupek w tym samym, co nasz ostatni, w tym samym oczku. Raz, dwa, trzy. Ja mówiąc słupek, mam na myśli właśnie ten słupek wydłużony, który też niektórzy nazywają patentowym, tak? I w tej chwili mamy fałkę, fałkę, a pomiędzy nią 5 lub 7 takich kwadracików. Teraz robię oczko łańcuszka. Przepraszam Was, ale ja dzisiaj mam coś z gardłem i brzmię po prostu, sama siebie nie poznaję. Słuchajcie, robimy oczko łańcuszka, pomijamy poniżej jedno i znowu robimy kwadraciki. Tym razem dla szerokości 72 oczka, tutaj podstawy, robimy tych kwadracików 13, a dla podstawy 88 robimy tych kwadracików 15. No to robimy raz, dwa, trzy i oczko łańcuszka jako czwarte. Pomijamy jedno. Raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka, pomijamy jedno. Po przerobieniu 15 okienek, czyli tej części przodu, robię oczko łańcuszka po 15 słupku i kolejny robię znowu w tym samym co ostatni. Raz, dwa, trzy. Oczko łańcuszka i pomijam tutaj poniżej kolejny i zaczynam wyrabianie znowu części drugiego ramienia przez zrobienie 5 czy 7 kolejnych kwadracików. Zaznaczę sobie trzeci reglan i robię dalej. Na ostatniej prostej mamy tutaj od tej fałki naszych kwadracików 14, tak? Tyle tutaj nam się zmieści, żebyście nie spanikowali, bo ten 15 będzie tutaj zaraz przed fałką. Czyli oczko łańcuszka i żeby było 15, to musimy się połączyć. Czyli raz, dwa, w trzecie oczko. Wchodzimy szydełkiem, przekładamy nitkę przez tutaj ten słupek pierwszy, przez oczko słupka końcowego i oczkiem ścisłym przechodzimy do następnego rzędu. Ja sobie teraz wyjmę ten marker, też po to, żebyście lepiej widzieli, bo teraz będziemy robić coś, co będziemy robić na początku każdego rzędu. W ten sposób zamykamy każde poprzednie okrążenie. I teraz, słuchajcie, robimy tak. Raz, dwa, trzy, 4 oczka łańcuszka, nie 5. Nitkę nawijamy na szydełko. Przechodzimy do środka tej fałki. Robimy pierwszy słupek wydłużony. Raz, dwa, trzy. 2 oczka łańcuszka i drugi słupek wydłużony. W ten sposób będziemy robić teraz każdy tutaj tą część narożną, czyli każdą tą fałkę. Każdy reglan, mało tego, zanim robimy oczko łańcuszka i tutaj słupek wydłużony w słupku poniższym. Raz, dwa, trzy. W ten sposób ma wyglądać każdy narożnik. Z każdej takiej fałki wyprowadzamy tak jakby 4 słupki wyżej. I tutaj po środku są one rozdzielone 2 oczkami łańcuszka. Dalej w kolejnym będzie dokładnie tutaj w tych 2 ta sama czynność, także to pamiętajcie. Możecie sobie tutaj włożyć, żebyście się nie pomylili. Oczko łańcuszka i dalej robimy słupek w słupku rozdzielany oczkiem łańcuszka. Raz, dwa, trzy.
oczko. Raz, dwa, trzy, oczko. I tak będziemy robić całe okrążenie, powtarzając tą sytuację w każdym narożniku. Oczywiście ja Wam pokazuję tą opcję dla szydełka numer 5 i takiej wersji właśnie z dużymi oczkami, ale jeżeli robicie z cieńszej włóczki i chcecie mieć mniejsze te oczka, to oczywiście możecie robić zwykłe słupki, czyli takie przerabiane na 2, jeżeli te są dla Was za trudne, tak? A jeżeli ktoś ma jeszcze problem, ma niewprawioną rękę, zapraszam do Akademii Wow Handmade and Crafts. Tutaj będziecie mieć link, możecie kliknąć w film i tam jest lekcja, jak robimy kolejne słupki, czyli te wydłużone, podwójne, a tutaj no to macie to w trakcie filmu pokazane na szybko. Tam macie wersję wolniej, w zbliżeniu. Jak sobie to przećwiczycie, to możecie wrócić właśnie do dzianiny. To Wam sporo ułatwi. Jeżeli dla kogoś jest za szybko, to też ja zawsze daję taką informację tutaj na dole. Macie takie kółeczko zębate, w której jeżeli klikniecie, to tam możecie sobie spowolnić film nawet do 1/4 prędkości. Jest to dosyć zabawne, bo wtedy mój głos brzmi zupełnie inaczej. Ok, przechodzimy już do następnego reglanu. Zobaczcie, wypnę. Tak, mamy tutaj fałkę, mamy tutaj ostatni słupek, oczko łańcuszka już jest i robię najpierw w słupku pierwszy, oczko łańcuszka, przechodzę do środka, robię słupek wydłużony, 2 oczka, drugi słupek w środku, 1 oczko i ostatni słupek właśnie w tym drugim słupku fałki. Kolejny reglan załatwiony. No to lecimy do końca. Zamykamy w tej chwili to nasze drugie okrążenie. Ja tutaj mam w przedostatnim słupku słupek, oczko łańcuszka, więc jeszcze 1. Raz, 2, 3. Oczko łańcuszka. I teraz już nie jestem tutaj w tym narożniku, tylko jestem 1 oczko, okienko wcześniej. No to raz, 2 w trzecim. Znowu przechodzę szydełkiem w trzecim oczku łańcuszka, tym początkowym. Przekładam i przekładam je przez oczko robocze. W ten sposób zamykam każde jedno okrążenie i robię znowu raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka, nie 5, bo tutaj wtedy będzie nam się wyginało, będzie za luźny ten słupek i on będzie wtedy bardziej widoczny. Przechodzę do naszej fałki na rogu, czyli w pierwszy jej słupek, robię w nim słupek powyżej, oczko łańcuszka i teraz przechodzę tutaj do wnętrza, do środka, czyli robię 1 słupek, 2 oczka, drugi słupek, 1 oczko, jeszcze raz, bo mi się nitki rozdzieliły i teraz zamykam ten manewr tutaj w drugim słupku poniżej tej fałki, czyli robię w niej słupek. No i tutaj już mam 2 poprzedzające okienka, tak, tą fałkę, nie jedno. I w każdym rzędzie się to będzie zwiększało, bo szef będzie szedł prosto do dołu. Także pamiętajcie, żeby sobie tutaj właśnie zaznaczać, żeby się nie zgubić.
żeby nic się nie pościągało. No i w ten sposób robimy naokoło. Tyle rzędów, ile będzie Wam potrzeba dla Waszego rozmiaru. Teraz, żebym odwróciła to prawidłową stroną. Dobra, mam plecy. Spójrzcie, ja mam tutaj, może Was trochę podciągnę, będzie lepiej. Ja mam tutaj, zaraz Wam policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rzędów. To już jest pacha. Ja mam tutaj 12 rzędów, jeżeli chodzi o okrążenie, ale teraz ten mój sweter zaczęłam tak jakby rząd niżej, bo mam tutaj szerszy podkrój. Ten miał 27 cm szerokości, a ten ma, zaraz Wam podam, bo można już to zmierzyć. Tylko trzeba to odpowiednio złożyć. Na tą chwilę powinno to wyglądać tak. I centymetr. Zobaczcie. 33 cm, tak mierzone na luźno. Także tutaj mamy tą łódeczkę szerszą, fajniejszą. Dla szczuplejszych osób to pewnie będzie opadające lekko z ramienia. Także mam nadzieję, że sobie wybierzecie swoją opcję, większą lub mniejszą. Ja zrobię w sumie teraz z tych rzędów 10 bądź 11. To będzie zależało od tego, jaka szerokość wyjdzie mi tutaj. Jeżeli chodzi o, widzicie, od reglanu do reglanu, to będzie Wasz obwód Waszego korpusu i w ten sposób mierzcie. Później dodamy jeszcze kilka oczek pod pachą, ale tą wypadkową to jest ten rozmiar właśnie od markera do markera. I robiąc kolejne rzędy w dół, bo na pewno u Was wyjdzie to inaczej w zależności od wielkości szydełka, jakie sobie wybraliście, od grubości nitki, bo można robić z piątką, ale na cieńszej jeszcze nitce też uzyskacie trochę rozmiar mniejszy. Także tutaj przymierzajcie sobie i jak Wam się to ładnie, bez opinania, zepnie, tak, pod pachą, tak żeby nie było obcisłe na klatce piersiowej, to znaczy, że to już jest ten moment, kiedy ten korpus możemy zamykać i to będziemy robili w następnej części. Ok, moi drodzy, wracam z moją robótką. W tej chwili jestem na etapie przerobienia 9 rzędów w dół. I chcę Wam podać, jaki w tej chwili mam wymiar. Wydaje mi się, że ja jeden egzemplarz zrobię taką eseczkę albo XS-eczkę z prostymi rękawami. Dla kogoś taki mega crop top z długim, prostym rękawem. W tej chwili mam tutaj szerokość od reglanu do reglanu 45 cm. Jeszcze można tutaj dodać, bo nie robimy tego, nie zszywamy tego na styk, nie łączymy, będziemy dodawać tutaj pod pachą oczka, żeby nam się nie ciągnęło. A tutaj mam jeszcze trzeci egzemplarz do pokazania na szybko. Jest to długość 12 rzędów i szef wyrabiany na rękawie, po to, żeby mieć wolną przestrzeń z przodu i z tyłu do wyrobienia aplikacji. Ja sobie tutaj robię takiego X-a, to już wcześniej o tym mówiłam, ale nie wiem, które z ujęć wykorzystam, więc będę to powtarzać. I tutaj na tą chwilę, on jest robiony identycznie, tak samo 80 oczek tutaj od góry i na tą chwilę jego szerokość od reglanu do reglanu to jest 56 cm. Ok, przechodzimy do łączenia przodu z tyłem, czyli zamknięcia tutaj obwodu korpusu. Pamiętajcie, żeby zanim to zrobicie, spiąć sobie tak właśnie albo agrafką, albo luźno jakąś nitką, tak na raz przewiązać.
te narożniki i przymierzyć koniecznie, żeby sprawdzić, czy oby na pewno to już jest ten moment, kiedy można ten korpus sobie zamknąć. W tej chwili mam tutaj tą bluzeczkę w mniejszym rozmiarze i od niej zacznę. Jeżeli robicie rozmiar taki jak ja noszę, czyli XL, to proszę przewinьcie film dalej do tego czasu, jaki wyświetli Wam się teraz. Rząd, w którym będziemy łączyć ten korpus, zaczynamy od przerobienia naszych okienek w kierunku naszego reglanu. I teraz jesteśmy tutaj nad tym prawym słupkiem od fałki. Mamy już tutaj nad nim też słupek. Robimy oczko łańcuszka. Przechodzimy do fałki. Robimy słupek w środku. I teraz w zależności, czy chcemy ten rękaw powiększyć, czy nie, czy chcemy nasz obwód powiększyć, czy nie, to jest mały rozmiar, więc możecie zrobić jedno oczko łańcuszka. I wtedy będziecie mieć tutaj po środku jeden rząd okienek, albo możecie zrobić 3 oczka łańcuszka. I wtedy nawijamy, będziecie mieli 2 rzędy okienek pod pachą. Nawijamy nitkę, wchodzimy tutaj w kolejny narożnik, w tą fałkę, robimy w nim słupek wydłużony, oczko łańcuszka i przechodzimy do lewego słupka fałki i robimy kolejny słupek wydłużony, oczko i dalej już słupek w słupku na całej długości czy tam szerokości przodu i tak dalej. Także będzie to wyglądało, zobaczcie, w ten sposób. Jeżeli zrobimy więcej niż jedno oczko łańcuszka, no to jest mniejsza szansa, że ten top będzie nam się ciągnął przy podnoszeniu rąk albo jakoś tam bardzo napinał, tak? To zawsze są te 2 oczka po jednej i 2 po drugiej. Daje nam to trochę luzu pod pachą i tak jest bezpieczniej. Dobrze, to teraz idziemy do drugiego końca i później robimy dokładnie to samo, czyli najpierw prawy słupek fałki, środek, 3 oczka, środek, lewy, tak, słupek fałki. W ten sposób. Kiedy nasz korpus jest już zamknięty pod pachami, z każdej strony tak samo, robimy minimum jeszcze jedno dodatkowe okrążenie. Jeżeli chcecie zrobić ten taki minimalistyczny crop top z rękawami w jednym pasie, to jak najbardziej przyda się tutaj jeszcze jedno okrążenie. Także kiedy mamy słupek w słupku wychodzący właśnie tutaj z tego reglanu za środka, tak to powinno wyglądać. Robimy oczko łańcuszka i przechodzimy teraz do tych 3 oczek, które mieliśmy tutaj na łączeniu. W środkowym robimy słupek wydłużony. Tutaj mi się coś źle złapało, ale już jest ok. Oczko łańcuszka. Tutaj pomijamy i teraz przechodzimy znowu do tego słupka, który był robiony w reglanie poniżej. Oczko łańcuszka, no i już teraz prosto, bo słupek w słupek lecimy na szerokości naszego przodu. I z drugiej strony, jak już dojdziemy do drugiej pachy, będziemy mieli dokładnie taką samą sytuację. Widzicie, jak zrobilibyście jedno oczko, no to wtedy wyglądałoby to tak, przy 2 tak, przy 5 będą 3 i tak dalej. Także widzimy się za chwilę. Rękaw będziemy wyprowadzać tutaj na prosto i nie będzie żadnego zwężania, ale już jak robimy rękaw, no to pokażę Wam dokładnie przy egzemplarzu XL. Jeżeli chodzi o rozmiar XL, to w moim przypadku
musiałam odciąć nitkę z rękawa, bo musiałabym inaczej zacząć rękaw wyrabiać naokoło, a ja chcę najpierw połączyć korpus. Przepięłam się z nitką tutaj zaraz za reglanem, nie w słupku od reglanu, tylko w następnym, i teraz będę sobie właśnie robić słupek w słupek. Także jeszcze raz, 2, 3. I teraz gdybyście chcieli sobie tutaj zrobić na plecach jakieś aplikacje, to robimy to w ten sposób. Nie robimy dodatkowego oczka, tylko wypełniamy te przestrzenie w dowolnej ilości. To może być prostokąt wszerz, wzdłuż, jak chcecie. Tutaj już uruchomcie swoją wyobraźnię. Za słupkiem w wolnej przestrzeni robimy kolejny i potem słupek nad słupkiem. Bez rozdzielania. Kolejny pod poprzeczką i słupek nad słupkiem. Te aplikacje dużo lepiej wyglądają, kiedy robimy je techniką filetową. To jest taka technika do robienia serwet i obrusów. No tutaj też można. Także w momencie, kiedy wypełnicie w ten sposób kilka kolejnych okienek, tutaj trzeba robić tak, żeby było troszkę ciaśniej, czyli napinać tą nitkę. Tak, kończymy słupek nad słupkiem i dalej możemy już robić w taki sposób, żeby znowu były takie okienka, a tutaj już w dowolny sposób po prostu manewrujemy tym układem, żeby uzyskać taki efekt, jaki mamy w zamyśle. Dotarłam do rękawa po mojej dłuższej krawędzi. To jest krawędź pleców i teraz krótszą krawędź składam na pół, to jest mój rękaw. Tutaj jestem w słupku prawym. Robię oczko łańcuszka, przechodzę tak samo jak w tym mniejszym rozmiarze tutaj do środka reglanu. Robię słupek wydłużony. Robię 7 oczek łańcuszka. 4, 5, 6, 7. Nawijam nitkę. Przechodzę na drugą stronę. Łapię drugi reglan. Odwracam tutaj prawą stroną dzianiny do siebie. I robię, słuchajcie, 1, 2, może być ciężko, i 3, tak? I mam tutaj połączenie tych narożników. Robię 7 oczek z tego względu, że ja mam spory biust. Teraz przechodzę do lewego słupka. Przepraszam, tutaj po lewej stronie oczko łańcuszka i teraz dalej znowu słupek w słupek, przerabiam wzdłuż krawędzi przodu na całej długości, przechodzę do drugiej pachy i będę łączyć w ten sam sposób drugą stronę. Przechodzimy do następnego rzędu. Oczywiście tamten łączymy ze sobą, przerabiamy na długości pleców i dochodzimy teraz tutaj do naszego łączenia. Oczko łańcuszka, ostatni słupek wydłużony nad tutaj tą kratownicą i teraz będziemy robić tu. Oczko łańcuszka. Pierwszy pomijam, ja sobie odwrócę tą przodem do siebie, ten łańcuszek, pod 2 nitki i 1, 2, na 3 słupek. Oczko łańcuszka, pomijam tutaj to oczko w kolejnym, pod 2 nitki, 1, 2 i 3. Oczko łańcuszka, pomijam w kolejnym pod 2 nitki, nie nawinęłam, słuchajcie, sorry, pod 2 nitki, 1, 2
3 oczko łańcuszka. Tu mamy to robocze. Pomijam. No i teraz wychodzi mi kolejne nad pierwszym tutaj słupkiem po drugiej stronie. Boże, znowu zapomniałam nawinąć na szydełko. Raz, 2, 3 oczko łańcuszka. Ja jestem na końcu tutaj tego okrążenia, żeby nie wydłużać filmu, bo i tak znowu pokazuję Wam dwie rzeczy naraz. Oczko łańcuszka, podpinam się tutaj pod łańcuszek początkowy oczkiem ścisłym. Raz, 2, 3, 4 i przechodzę do kolejnego rzędu i teraz naokoło już tylko słupek w słupek rozdzielony oczkiem łańcuszka i robimy tyle okrążeń na długości naszej bluzki, ile nam potrzeba. Jeżeli chcecie tunikę, to robicie sobie za bioderka. Jeżeli chcecie krótką bluzkę, to robicie sobie nadpępek. Także w tej chwili wygląda to w ten sposób. Zaraz Wam pokażę. Tak, z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy te słupeczki wychodzące z krawędzi bocznych. Mamy raz, 2, 3, 4 oczka. 4 okienka z jednej, 4 okienka z drugiej. I teraz po rozłożeniu na długości, Wy tego nie zobaczycie, bo ja się już nie mieszczę w kadrze. Powiem Wam, ile nam przybyło z tych 57 cm mierzonych na płasko. Tutaj łapię i jadę do końca. Słuchajcie, w tej chwili mamy 62. Widzicie? Czyli 124 naokoło się zrobiło, czyli na mój rozmiar 110 do 113, w zależności od etapu hormonalnego, to jest tak akurat, tak? 120 na obwodzie i w tamtym mamy 47 plus 2 cm, czyli tam będzie 49 do 100. To by było na tyle, jeżeli chodzi o korpus. Zróbcie tutaj rzędów tyle, ile potrzebujecie. Widzimy się już przy rękawie. Przechodzimy do robienia rękawa, ale na początek krótki wstęp, bo daję Wam tutaj dla przykładu swetry w 2 rozmiarach, czyli tym małym, gdzie nie naddawaliśmy oczek. Mamy tutaj tylko 3 oczka, można też zrobić jedno. Przy 3 oczkach macie tylko, to jest właśnie ta pacha i 3 oczka, macie tylko 2 okienka wzdłuż. I tutaj nic się nie dzieje, te 2 okienka wzdłuż idą cały czas do końca rękawa, ponieważ ten rękaw jest robiony na prosto. To jest taki bardzo krótki crop top, one są teraz w modzie. Tak wygląda właśnie tutaj to jego przedłużenie, żeby nie ciągnęło tak dziwnie pod pachą. Tak, i tamte 3 oczka mają spowodować to, że on sobie będzie luźno i bezproblemowo nam opadał na klatce piersiowej. No i macie tutaj teraz kwestia Waszego wyboru, co się komu podoba, o tym się nie dyskutuje, bo to my się mamy czuć w tym dobrze. Rękaw jest robiony prościutko do końca. Może się wydawać dzwonkowaty przez ten koniec, ale zawsze rękawy robione na prosto tak wyglądają. Jeżeli ich tutaj nie ściskamy, to one, zobaczcie jaka zmiana, to one, możecie też sobie zrobić ściągany rękaw, czyli tutaj będziecie sobie po 2 słupki możecie połączyć i potem przerobić jeszcze ciaśniej i zredukować albo o połowę, albo o 2/3 tą szerokość. Natomiast w przypadku większego rozmiaru i tutaj, gdzie mamy ten dłuższy reglan, bo powiększamy korpus, więc ten reglan nam się też wyciąga i w związku z tym rękaw robi się również szerszy, musimy troszeczkę ten rękaw zredukować. Jak to tutaj widzicie, no prawie jest to niezauważalne, bo reszta jest robiona na prosto. On mniej więcej do łokcia schodzi nam tutaj troszeczkę i potem jest już prosty. Zaraz pokażę Wam, jak to
zrobić. Wracamy do szydełka numer 5. To jeszcze taka kwestia porządkowa, żebyście nie zapomnieli. I zaczynamy tutaj pod pachą. Tak, jak mamy te dwa słupki brzegowe tutaj wychodzące z rantu naszych boków i namierzamy ten środkowy słupek. Możemy go sobie zaznaczyć, ja za chwilę przybliżę kamerę, żeby było i mi wygodniej, i Wam lepiej widzieć. I zaczynamy. Przechodzimy do pracy nad rękawem. Przekładamy szydełko przez oczko. Akurat tutaj mam pojedynczą nitkę. Robię pętelkę na nitce. Zakładam na szydełko. Nitka robocza na palec. Trochę sobie zaciągnę. I teraz taki mój patent to jest przerobienie jednego oczka łańcuszka, które dopiero przechodzi nam tutaj pod tą jedną nitką. I dalej robię 4 oczka łańcuszka, tak jak robiłam to do tej pory, zaczynając każdy jeden rząd. Tutaj sobie zaciskam najmocniej jak mogę. Daję tą nitkę do tyłu, żeby mi nie przeszkadzała. I teraz sekwencja wygląda w ten sposób. Mamy tutaj po środku 3 słupki. Nawijam nitkę. Jesteśmy w środkowym. Przechodzimy najpierw pod lewy. To nieważne, ile tych słupków macie. Jeżeli macie tylko 2 okienka, to tych słupków nie macie, więc będziecie robić tutaj. Raz. Przepraszam, a mi się zawinęło jeszcze raz. Zacisnęłam za bardzo. Raz, 2, 3, 4. No bez przeciągania nitki jest to słupek na 3. Oczko łańcuszka. I teraz kto nie miał tego słupka, to jemu wychodzi po zrobieniu 4 oczek łańcuszka słupek tutaj w tym, tak, w tym pierwszym na krawędzi. Brakuje mi czasem słów, ale musicie mi to wybaczyć, ponieważ ja jestem osobą neurologicznie chorą. Raz, 2, 3. I teraz mamy taką sytuację, słuchajcie. Jak już wyszliśmy tutaj spod tej pachy, jesteśmy tutaj w pierwszym tym słupku od brzegu, to tutaj mamy widoczne te oczka fałki reglanowe teraz, tak? Nawijamy nitkę i robimy w tym reglanie drugi słupek, tak jakby reglanowy. Widzicie? Tu był pierwszy od zamykania naszego korpusu, a tu mamy drugi od zamykania rękawa. Oczko łańcuszka i teraz w lewym słupku tej fałki robimy słupek. Oczywiście cały czas robimy słupki wydłużone, bo słupki robimy tylko na tej końcowej listwie, żeby nie była zbyt taka przysadzista, zbyt ciasna. Można zrobić też półsłupki z nawijką. Oczko łańcuszka. No i tutaj już przechodzimy naokoło słupek w słupek. Oczko łańcuszka i robimy nasze kratowniczki, tak jak robiliśmy poprzednio, aż natrafimy na reglan z drugiej strony. Tu jest reglan i tutaj mamy też fałkę. Jak już przejdziemy całą długość rękawa, właściwie nie długość, a szerokość, i jesteśmy po drugiej stronie pachy, czyli tuż przed tym reglanem z drugiej strony, nie wiem z której, czy to przód, czy to tył, bo to teraz jest nieistotne, robimy słupek w tym pierwszym, czyli prawym słupku reglanowym. Raz, 2, 3. Oczko łańcuszka i teraz robimy słupek w reglanie, czyli pod jego
oczkami tutaj łańcuszka. Oczko łańcuszka. I teraz przechodzimy do tego pierwszego słupka tutaj brzegowego. Tutaj mamy taką pojedynczą nitkę, w której jest już jeden słupek. I tutaj, żeby nam się ta nitka tak nie rozciągała, nie rozjeżdżała i nie było dziury, to można sobie to złapać tak, żeby się tutaj przebić przez dwie. To nie będzie dla nikogo widoczne, a na pewno mniej, trzeba zrobić to dobrze, na pewno mniej niż taka jakaś rozjeżdżająca się dziura pod pachą. Raz, dwa, trzy, słupek wydłużony, tak. I ostatni słupek to jest ten pierwszy z trzech pod pachą. No tutaj pojedyncza nitka, to już tak jak było. Raz, dwa, trzy, a przepraszam, oczko łańcuszka, zapomniałam. I robimy ten ostatni. Raz, dwa, trzy, oczko łańcuszka i łączymy się z początkiem, czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy. Jedno oczko zostaje. Nasza pacha wygląda w ten sposób, tak? Tu jest reglan, tutaj jest gdzieś reglan, tylko mi się zawinęło. I to jest ten. I mamy tutaj 4 kwadraty pod pachą. Reglan, reglan, 4. 4 wiecie co. Dobra. Przechodzimy do rzędu drugiego. I teraz w rzędzie drugim będzie redukcja. Robimy 3 oczka łańcuszka. I nasza redukcja w co drugim rzędzie, zaczynając od drugiego, czyli 4., 6., 8. i 10, bo ja na 5 razy redukowałam. Możecie więcej zredukować, jeżeli uznacie, że ta szerokość rękawa Wam nie odpowiada. Robi się to tak, że się bierze ten rękaw, z tej strony się wkłada rękę i się patrzy. To będzie tak. No to ja lubię takie szerokie, czy nie lubię? Dobrze. Lubię, zostaje. Nie, to redukujecie jeszcze w 12, w którym tam chcecie. Możecie w ogóle zwęzić na amen. To już wasza rzecz, waszego gustu. Jak redukujemy? Słuchajcie, przed tym środkowym, gdzie będziemy tutaj właśnie robić łączenie i będą wychodziły nam 4 oczka łańcuszka, robimy redukcję za i na końcu przed. Będziemy łączyć ze sobą te 2 słupki w co drugim rzędzie. Wygląda to tak. Po przerobieniu 4 oczek łańcuszka nakładamy nitkę i robimy tak. Raz, 2, nie zamykamy na 3. Przechodzimy do następnego. Przeciągamy nitkę. Raz, 2, zamykamy na 3 wszystkie razem, czyli te 3 pętelki i robimy oczko łańcuszka. I tutaj u góry jest takie oczko, jakbyśmy mieli jeden słupek. I to by było na tyle. Jedziemy tutaj dalej. O, tutaj mam znowu błąd, bo oczka łańcuszka. To się zdarza, słuchajcie, ale się tym nie przejmujcie. To naprawdę nie będzie widoczne. I 3. Raz, 2, 3 i 4. Tak. Widzicie. Ja po prostu się rozpędzam. Tu jest oczko łańcuszka, ale jego praktycznie nie widać. Tak, oczko łańcuszka. I to potem tak wygląda. Raz, 2, 3, oczko. Raz, 2, 3, oczko. Mnie się to zdarza właśnie w momencie, kiedy ja muszę mieć podzielność uwagi, kiedy robię, pilnuję ostrości w kamerze i jeszcze do Was mówię, to właśnie tak tu się dzieje. No kurczę, no to już niestety jak starość człowieka dopadnie, to nie ma siły. Ale robimy, wiecie o co chodzi. I tą samą redukcję za chwilę po tutaj objechaniu tego rantu naokoło będziemy robili tu. Rękawa
I teraz jesteśmy w trzecim słupku przed zamknięciem naszego okrążenia. I te dwa redukujemy do jednego, więc ja tutaj już mam oczko łańcuszka, nie zapomniałam tym razem. I wchodzę w pierwszy słupek, przeciągam nitkę, robię go na raz. Jeszcze jedna nitka mi została. Na dwa. Zobaczcie, co się dzieje, jak się robi właśnie z takich zbieranych nitek. No czasami bywa trudno. Na raz, na dwa. Nabieram nitkę, przechodzę do drugiego. Przekładam, robię na raz, na dwa. Zamykam na 3, wszystkie 3 pętelki, oczko łańcuszka i łączę koniec z początkiem rzędu, czyli tutaj w trzecim oczku. I mam drugie okrążenie zamknięte. Przechodzę do trzeciego 4 oczkami łańcuszka, jak zawsze. I tutaj teraz mam te moje słupki, które są razem, więc wchodzę w to oczko nad nimi. Oczywiście po nawinięciu nitki na szydełko. Przeciągam nitkę, robię raz, dwa, 3 i oczko łańcuszka i przechodzę do następnego. Tak to wygląda. Do następnego słupka. Raz, dwa, 3 i oczko. I w kolejnym raz, dwa, 3 i oczko. I tak przerabiam naokoło. Tutaj na końcu też robię słupek nad tymi dwoma i w rzędzie czwartym będę znów redukować te dwa słupki, tak samo jak ten i tutaj dwa, tak samo jak ten. W ten sposób przerabiam do 10 rzędu, a później już na prosto, słupek w słupek, taka długość, jaka mi odpowiada. W tym wypadku po tych 10 rzędach z redukcją przerobiłam jeszcze 12 i 13 okrążenie to jest już zamknięcie właśnie listwą z słupków i wtedy mamy już jedynie ostatnią czynność, jaka nam zostanie, czyli odcięcie i wrobienie nitek. Sweterek gotowy, nitki odcięte, można doszyć sobie logo i teraz zostaje już tylko chwalenie się owocem swojego dziewierskiego uzależnienia, tudzież hobby, nazywajcie to jak wolicie. Ja nie ukrywam, że w kwestii dziergania to jest moje pozytywne uzależnienie, moja pozytywna mania. Tak sobie na koniec jeszcze pomyślałam, że z tym X-em to będę propagować ideologię Elona Muska, no ale trudno, w końcu on też należy do generacji pokolenia X, może tylko jest troszeczkę ode mnie starszy. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że w razie pytań możecie pisać do mnie wiadomości na moim fanpage'u, do którego link zamieszczam w opisie do filmu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że z korzyścią, że jesteście zadowoleni z tego, co razem wykonaliśmy. No i zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale. Także do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Pa, pa.